Cześć, jestem Kamil, witam na kanale Gorilla Project Car. W dzisiejszym odcinku regenerujemy gaźnik z projektu Golf 2 Karat. Teraz tak, zacznę od tego, że ani nie jestem ekspertem od odbudowy gaźników, ani jestem ekspertem od gaźników w ogóle. Pierwszy raz mam do czynienia z gaźnikiem, nie licząc takiego spod kaszarki spalinowej. Więc tutaj mamy gaźnik firmy Pierburg model 2E. W samochodzie, w silniku w Golfie Karacie z silnikiem 1.8 GU powinien być model 2E2, czyli trochę bardziej rozbudowana wersja tego gaźnika. I tutaj jeden problem, ze względu na to, że myśleliśmy, że wszystko w aucie jest oryginalne. Zestaw, który Piotrek kupił do regeneracji tego gaźnika, to jest właśnie do gaźnika 2E2. Prawdopodobnie wszystko będzie ok i prawdopodobnie zostanie po prostu trochę części. Natomiast nie jest to film instruktażowy w żadnym wypadku, więc po prostu pokazuję Wam, jak ja to robię. Zobaczymy, czy wszystko będzie działać. I jedna rzecz, doczytaliśmy się, że gaźniki 2E2 były dosyć wadliwe, dlatego prawdopodobnie był tutaj zmieniony na ten 2E, czyli mniej wadliwy. Zacznę oczywiście od zrobienia zdjęć wszystkiego dookoła, tak żeby w razie czego móc tymi zdjęciami się posiłkować przy składaniu. No dobra, ale czym w ogóle jest gaźnik? W wielkim skrócie, gaźnik to system zasilania silnika spalinowego o zapłonie iskrowym, czyli benzyny, paliwem. Taka jest moja definicja. Gaźnik jest dosyć skomplikowanym systemem, przynajmniej dla osób takich jak ja, czyli urodzonych w niestarożytności. Działa on na bazie mnóstwa podciśnień i jakby ogólnie w większości samochodów silnik posiada po jednym wtrysku na każdy cylinder. Jest dostosowywana dawka na bazie odczytów z sondy lambda, czujnika przepływu powietrza, przepływki. I jedyne podciśnienie jakie mamy idzie z kolektora dolotowego do czujnika ciśnienia paliwa i tam jest dawkowane ciśnienie, czyli albo dajemy 100% ciśnienia, albo trochę jest ograniczane i dzięki temu jest mniejsza, większa dawka paliwa, mniejsze, większe ciśnienie i tak dalej. Bzdura. Zadaniem czujnika ciśnienia paliwa nie jest zwiększanie lub zmniejszanie ciśnienia paliwa na bazie podciśnienia, tylko utrzymywanie ciśnienia paliwa. Przykładowo w moim BMW jest to 3 bar i na bazie tego, jakie mamy ciśnienie w kolektorze, podciśnienie, czujnik ciśnienia paliwa ustawia to wszystko tak, żeby utrzymać te 3 bary. Inaczej mielibyśmy zbyt słabe ciśnienie lub zbyt mocne i byłby problem z zapłonem, z dawkowaniem paliwa i tak dalej. Jeżeli chodzi o gaźnik, są mniej i bardziej skomplikowane gaźniki. Ogólnie Raptor. Wiem, że wiesz lepiej, ale nie umiesz po polsku tego wytłumaczyć. Tutaj powinna być pucha na filtr powietrza. I przez ten filtr powietrza przepływa nam czyste powietrze, spada sobie tutaj z jednej i z drugiej strony, w zależności od tego, czy to jest otwarte, czy zamknięte, to może sobie iść. Następnie
Powietrze przechodzi tutaj, a w tym miejscu mamy paliwo. Paliwo jest dawkowane na zasadzie pływaka, który mamy tutaj. Jeżeli pływak idzie do góry, to nie wlewamy więcej paliwa. Jeżeli idzie na dół, to wlewamy więcej paliwa, bo tutaj brakuje. Komory w środku są w kształcie klepsydry i z drugiej strony mamy przepustnicę. Tu mamy jedną przepustnicę, tu mamy drugą przepustnicę. Ta jest sterowana pedałem gazu, ta natomiast pod ciśnieniem, które jest tutaj spięte. Patrząc na to, niech mi ktoś powie z czystym sumieniem, że gaźniki są łatwiejsze w obsłudze. Cały gaźnik jest dosyć skomplikowanym elementem, przynajmniej w mojej opinii. Biorąc pod uwagę, że w tej chwili wystarczy wymienić wtryski, filtr paliwa, pompę paliwa i to jest wszystko, co mamy. Tutaj jest tego dużo więcej. Jest dużo więcej miejsc, gdzie coś może pójść nie tak, pęknie uszczelka, będzie nieszczelność, zapcha się dysza, cokolwiek. W silnikach z wtryskami paliwa nie mamy raczej takich problemów. Ja się nie spotkałem z problemami z wtryskami jeszcze w swojej karierze i mówię tu o samochodach starych i tanich. Nigdy nie miałem problemu z wtryskami, miałem samochody z jednym wtryskiem, mam samochody z 4 wtryskami, bo mam tylko silniki 4-cylindrowe. Chociaż mam jeden 6-cylindrowy, ale myślę, że jak stoi na stojaku, to się nie liczy. I teraz tu musi przyjść jeszcze jedna uszczelka, wtedy to możemy sobie złożyć tak o pyk. Skręcamy wszystko bangla. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ok, moja metoda. Tu mam brudne rzeczy, tutaj będę kłaść tylko czyste rzeczy. Prawda, nie jest to zbyt równe i komfortowe do pracy, ale jest czyste. Tu będę układać rzeczy, które wymyłem benzyną, potem wysuszyłem, wypłukałem zmywaczem do hamulców. I metoda moja na składanie tego wszystkiego jest następująca. Wyczyszczę wszystko, co pamiętam i zakładam to od razu, tak żeby to nie było rozkręcone dłużej niż musi. W ten sposób będę najlepiej pamiętać, co gdzie było. Będę mieć problem na pewno z paroma śrubkami, które mają lekko obrobione łby. Zobaczę, jak
to ogarnę. Ogólnie wydaje mi się, że nie ma tragedii. Jakby wtrysk benzyny dużo prostszy niż gaźnik. Zastanawiam się, wiem, że są ludzie, którzy są wielkimi fanami gaźników. Zastanawiam się dlaczego. Czy to ze względu na co w zasadzie. Nigdy nie musiałem wymieniać wtrysków w benzynie. No ale może są jakieś inne powody. Może wy je znacie. Jeśli tak, dajcie znać. Powolutku, pomalutku czyszczę następne części. Składam, czyszczę, składam i tak w kółko. Wyjmę rękawiczki, bo trochę brudne, żeby dotykać takie czyste części. Skoro tak cały czas narzekam na ten gaźnik, to po co się w ogóle tego podjąłem? Po pierwsze, to nie jest mój samochód, więc zostałem do tego zmuszony. Oczywiście był wybór, żeby tego nie robić, żebyśmy znaleźli kogoś, kto to zrobi i tylko zamontujemy gaźnik, ale chciałem spróbować. Chciałem spróbować dlatego, że wierzę w to, że warto próbować uczyć się nowych rzeczy, w tym przypadku starych rzeczy, żeby mieć porównanie, jak to było kiedyś, jak jest teraz, co jest lepsze, co jest gorsze, jakie są plusy i minusy gaźników. Ciężko mi znaleźć jakieś plusy. Bardzo bym chciał, żeby ktoś z Was wyprowadził mnie z błędu. Jeżeli są plusy gaźników, to dajcie znać w komentarzu jakie, proszę. I tyle. Z internetu, w moim damskim telefonie znalazłem informację, że to jest proste w budowie. Serio? Proste w serwisie. Nie da się tego powiedzieć nie śmiejąc się. Proste w użytkowaniu. I dużo tańsze. To akurat mogę zwalić na to, że artykuł jest stary. Specjalnie nie sprawdzałem jego daty. Bo nie, to nie jest tańsze. Jakby może zestaw uszczelek jest, ale uszkodzenie jakiegokolwiek elementu nie. Żeby odbudować ten gaźnik trzeba byłoby wymienić ten element, to jest jakiś czujnik, 60 euro, ten element 60 euro, ten element 160 euro. Te dwa udało się jako tako zregenerować, powiedzmy, a ten niestety będzie trzeba kupić. Chyba że uda się go jeszcze naprawić częściami z biorcy, co mam nadzieję, że się uda i wtedy nie będzie trzeba wydawać pieniędzy, ale jeszcze jest opcja kupienia, sprowadzenia z Chin tego elementu za 160 zł, także też raczej na plus. Całe szczęście jest jeszcze dostępny.
Jeżeli kogoś ciekawi, to według mojej drukarki jest czarny tusz. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam bardzo hałas od palnika. Jest zimno, coś tam porobię, nie za dużo. Podejrzewam, że dzisiaj nie skończę tego gaźnika, ale chcę pchnąć projekt trochę do przodu. Więc nie będę dużo gadać. Do roboty. Jak teraz widzicie, gadam sobie, a dźwięk jest podłożony osobno. Zepsuł się mikrofon. Niestety technologia też zawodzi, tak samo jak i brak technologii. Cały ten odcinek wyszedł zupełnie inaczej niż myślałem, bo myślałem, że nagram jak regeneruję gaźnik, ale okazuje się, że nie byłem w stanie doprowadzić tego do końca i nie dałem rady. Stara prostota, łatwość i taniość mnie pokonały i niestety czuję się pokonany, ale nie żałuję, że spróbowałem. Uważam, że jeżeli macie dostęp, to powinniście spróbować sobie zregenerować taki gaźnik z ciekawości. Ja, jako człowiek, który naprawdę myśli o motoryzacji jako o pasji, takiej, żeby naprawdę przy tym grzebać i naprawdę wiedzieć jak najwięcej, polecam. Jest to bardzo fajny 3D puzzle. Są to bardzo fajne 3D puzzle. I jeżeli bym miał możliwość, to zrobiłbym to drugi raz. Tylko tym razem nie w zimnym garażu, warsztat w stodole, tylko raczej bym sobie przyszykował całe stanowisko tu w domu, żeby wszystko zrobić. Jedyny problem to jest mycie tych części, bo no, mycie w benzynie raczej nie wchodzi w grę w domu, ale może jeszcze coś wymyślę. Jeżeli ktoś z Was się zna na tym i chciałby wystąpić na kanale i zregenerować, dokończyć lub sprawdzić w ogóle, co ja zrobiłem z tym gaźnikiem, dajcie znać w komentarzu. Ja bardzo chętnie pojadę nawet 150 km, żeby nakręcić to, jak regenerujecie gaźnik. I żebyście mnie nauczyli, powiedzieli mi, co to w ogóle jest. Bo w instrukcji jest napisane podciśnienie, nic więcej.
co to jest. Tu przez to przechodzi ciecz chłodząca i tam jest coś, co wypycha taką iglicę. Ale czemu? Po co? Dlaczego? Co to jest? Czemu tu jest podciśnienie, tu jest podciśnienie i tu jest podciśnienie? Jakby ileż można? Bardzo chciałbym się tego nauczyć, więc jeżeli bylibyście chętni do nauczenia mnie, pokazania mi i umożliwienia nagrania tego, zrobienia jakiegoś naprawdę super filmu, rozkręcenie tego znowu na części pierwsze i skręcenie, będziecie legendami internetu. Dajcie znać w komentarzu, naprawdę chętnie przyjadę i to wszystko nakręcę. Na tą chwilę dziękuję Wam za oglądanie. Ponownie, chyba już 8 raz, zachęcam do subskrypcji, nie, do komentowania. Do subskrypcji pierwszy raz, do komentowania 10 raz i do lajkowania tego filmu. Dla mnie to była przygoda, ten film. Nie jakby nauka. Bardzo dużo pokory mnie nauczył gaźnik. Nie jest to wszystko takie proste. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!